Witajcie Kaizenowcy z powrotem do studio. Jak wiecie, ostatnie dwa odcinki mieliśmy w Finlandii z gośćmi, które rozmawiali po angielsku, byli goście z innych krajów, ale dzisiaj już wracamy do języka polskiego. I mam gościa ze mną dzisiaj, które dla mnie jest bardzo ciekawe, bo odpowiada trochę na takie pytania związane bardziej z top managementem. Czy kiedyś się pytaliście, jak CEO, jak prezes, wiceprezes firmy wprowadza się też do Kaizena? Z jakiego punktu widzenia patrzy na Kaizen? Jakie są te wszystkie punkty metodologii, czy też droga Kaizen, wdrożenie Kaizena, które są dla tych osób kluczowych i jak osoby, które się zajmujemy Lean, jako linowca w firmie, albo też osoby, które pracują na Gemba, mogą do tych osób dotrzeć albo też zrozumieć, jakie mają podejście i jakie w końcu benefity czy korzyści widzą z prowadzenia tej metodologii. Dzisiaj mam osobę, która jest w tym top managementu, osoba, która współzałożyła firmę w Polsce, spółkę w Polsce i już przez więcej niż 20 lat prowadzi tą firmę od 0 do 100% powiedzmy do dzisiaj. Dzisiaj mam ze mną wiceprezes firmy Gebhardt Stahl Polska, Sylwester Nierewiński. Witam w podcaście, Sylwester. Dzień dobry, witam Państwa, witam Cię serdecznie. Dziękuję przede wszystkim za obecność tutaj ze mną na podcaście, bo mam dużo pytań, które dla mnie są bardzo ciekawe też dla naszych widzów, ale przede wszystkim na samym początku też dla naszych widzów, bo prawdopodobnie niektórych nie wiedzą, kim jest Sylwester Nierewiński. To pierwsze pytanie może być, kim jest Sylwester Nierewiński? Tak, ja dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, że mam okazję tutaj wystąpić przed Państwem i mamy okazję porozmawiać o tym, co jest bez wątpienia bardzo interesujące, jak już powiedziałeś na początku, i podzielić się z Państwem i z Tobą naszymi doświadczeniami z prowadzeniem właśnie Kaizen. Sylwester Nierewiński, jak już powiedziałeś, tak się nazywam, jestem wiceprezesem firmy Gebhardt Stahl Polska. Mieści się w miejscowości Modła Królewska, to jest niedaleko Konina. Łatwo nas znaleźć, direkt przy autostradzie A2. Zajmujemy się od ponad 23 lat produkcją profili stalowych do okien plastikowych, jak i profili do kanałów wentylacyjnych. Żeby przybliżyć całą sprawę, to jeżeli ktoś z Państwa, czy Ty również macie okna plastikowe, to już jest duże prawdopodobieństwo, że ta stal w środku to jest właśnie nasza, dlatego że przerabiamy w tej chwili ponad 28 000 ton. Natomiast z pewnością każdy był gdzieś tam w garażach podziemnych i widział te kwadratowe kanały wentylacyjne, to tam, przede wszystkim tam są nasze profile. Czyli każdy na pewno może mieć, prawdopodobnie ma w domu profile metalowe, stalowe, Gebhardt Stahl, ale nie wie o tym. Ale nie wie o tym, nie tak. Przyznam szczerze, że ja zanim zacząłem pracować w branży stalowej i też jako młody człowiek bardzo się zastanawiałem, dlaczego okna plastikowe są takie wytrzymałe. Się okazuje, że dlatego, że tam jest właśnie stal. Tak? Także przy tej okazji może niektórzy właśnie teraz też się o tym przekonają, że niełatwo w okno plastikowe przewiercić i coś tam wkręcić. No to Sylwester, w takim razie możemy zacząć od firmy Gebhardt Stahl w Polsce i też o Twoją historię z firmą. Przede wszystkim chciałem zrozumieć, jak przebiegła historia firmy, tak? Bo rozumiem, że firma była założona około 20-25 lat temu. Dokładnie 2001 rok. 2001 i do tej pory, do dzisiaj się rozwinęła, powiedzmy, zwiększyła swój wolumen, ale chciałem zrozumieć, jak to wszystko zaczęło, tak, żeby też naszych widzów rozumieli kontekst tej firmy. Tak, to jest dość ciekawa historia, aczkolwiek w swoim rodzaju nie jedyna. Mamy przecież w Polsce dużo firm niemiecko brzmiących, czy w ogóle gdzieś z zagranicy osiedliły się tutaj w Polsce.
Nasza historia jest tego typu, że mamy jednostkę siostrzaną, tak to dosłownie prawnie wygląda, Gepard Stahl GmbH w miejscowości Werl, to jest koło Dortmundu, i ta firma istnieje już od 1987 roku. Bardzo prężnie się rozwijała i również prowadziła interesy w Polsce w tamtych czasach. Okay. Bardzo skromne, ale zawsze. Potem było tego coraz więcej, już na przełomie lat 90., kiedy ta gospodarka stawała się tutaj też już bardziej wolna, nazwijmy to. Było tego coraz więcej i zapadła decyzja właśnie w 2001 roku, żeby rozwinąć się tutaj w Polsce jeszcze bardziej, a ponieważ było to dość mocno utrudnione z powodów politycznych również, bo pamiętajmy, że rok 2001, Polska jeszcze nie jest w Unii, są granice bardzo szczegółowo kontrolowane i prowadzenie interesów, to część z Państwa z pewnością pamięta, było mocno skomplikowane, czasochłonne i także jak chcieliśmy tutaj towary sprzedać, w Niemczech wyprodukowane, no to trzeba było na urzędzie celnym spędzić cały dzień, więc było to już bardzo mocno. To też ciekawe, bo rozumiem, że początki były ciężkie z tego powodu, tak. a było to, powiedzmy, jaka była różnica w tym momencie przed powiedzmy wprowadzeniem do Unii, Polska się wprowadziła do Unii, a po, bo to było 2004 roku. 4 roku, tak. Teraz jak to miało wpływ też na ten początek, na firmę? Różnice są diametralne. Ja sam jeździłem po urzędach celnych, no byłem współzałożycielem Gepard Stahl Polska, bo właśnie dzięki temu żeśmy założyli, powołali Gepard Stahl Polska jako jednostkę siostrzaną po to, żeby zaoszczędzić klientom polskim te wszystkie procedury związane z importem, prawda? Okay. Żeby klient dostaje towar od polskiej firmy i my mu zawozimy ten towar i on płaci w złotówkach i dla niego jest spokój. Natomiast te wszystkie odprawy celne, płacenie podatku VAT od razu, prawda, potwierdzone przez bank, oryginał z czekiem, trzeba było do urzędu celnego jeździć, te wszystkie procedury załatwialiśmy my, co oczywiście też nie było dla nas takie korzystne, prawda? No ale to były początki, żeśmy wiedzieli o tym, że to będzie. Rozumiem, że te pierwsze powody z tego, to jak powiedziałeś, nie, to było, żeby dotrzeć do tego klienta z Polski w bardziej atrakcyjną cenę, czy warunki. To znaczy przede wszystkim warunki chodziły, bo proszę pamiętać, że w 2001 roku oczywiście nie było tyle możliwości zakupu takich produktów jak teraz. I klienci, do których dotarłem w 2001 roku, wzięli chętnie, my kupimy od Was te profile, ale nie uważaj, że ja wyślę kogoś, który będzie cały dzień siedział na urzędzie celnym. Proszę bardzo, kupię, przywieź mi te profile na podwórko, ja Ci za nie zapłacę i będzie dobrze. Tak. I teraz proszę pamiętać, mamy rok 2004, 1 maja, pamiętam ten dzień, byłem akurat w Niemczech i Polska należy do Unii. Tak, długo nie trwało, te wszystkie procedury zostały zlikwidowane. Ciężarówka z Niemiec mogła jechać na miejsce do nas, do Gepard Stahl Polska, jeszcze wtedy w innym miejscu w Koninie i towar został rozładowany i dalej sprzedawany do klientów. Więc było to już dla nas niezwykle korzystne z wielu powodów, co spowodowało też dość szybki rozwój firmy. Wtedy byliśmy jeszcze firmą typowo handlową, nieprodukcyjną, typowo handlową. Czyli nie było zakładu produkcyjnego? Nie było zakładu produkcyjnego. Tylko biuro sprzedażowe. Tak, mieliśmy bardzo, bardzo trudne początki, bo tych profili nie było możliwe aż tak dużo do Polski wysłać, jakie było zainteresowanie i zaczęliśmy się interesować tym, czy dałoby się w Polsce wyprodukować. Na początku mieliśmy partnera, który miał jedną maszynę i nam te produkty tutaj właśnie wykonywał. Mogliśmy wzmocnić naszą ofertę dla klientów polskich. Powoli zresztą nie tylko polskich, no bo już Unia również, to pamiętajmy, kraje bałtyckie i tak dalej, mamy tego coraz więcej. No i
W pewnym momencie doszliśmy do takiego punktu, że jeżeli chcemy się dalej rozwijać, rzeczywiście tak jak sobie to wyobrażamy i co jest naszym celem, no to musimy albo wynająć halę i samemu produkować, albo po prostu zbudować sobie tę firmę od początku i uznaliśmy wspólnie z właścicielami zarządzającymi z Niemiec, że najlepszą wersją będzie właśnie zakup działki, budowa swojej hali, bo wynająć nie jest tak prosto. My mamy do czynienia z ciężkimi rzeczami, to znaczy to są duże tonaże, tak? My potrzebujemy posadzkę na hali o wytrzymałości 20 ton na metr kwadratowy. To nie wszędzie się da. Potrzebujemy suwnice, które nam ten ciężki towar rozładują, załadują, wyślemy do klienta. Więc żeby to wszystko mieć na miejscu, to jedyną optymalną wersją było właśnie tak, budować są różne warunki potrzebne. Tak. Ostatnio miałem okazję być na zakładzie firmy Gebhardt Stahl i no widać, no, że te hale jak jest rozbudowany cały towar, zmagazynowany, to są jakieś pewne warunki muszą być zatrzymywane. Ale Sylwester, to teraz w takim razie mówimy o te początki. I mówimy teraz, że po wprowadzeniu Polski do Unii no, zaczęliśmy jakby rosnąć, tak? Jakby się rozwijać. I moje pytanie jest, czy wtedy Kaizen już się zaczęło, czy to bardziej później? W jakim momencie to był ten moment, w którym się zaczęliśmy się zastanawiać o Kaizen? No, ja muszę naprawdę szczerze przyznać, Kaizen jako taki nie był mi znany. Myślę, że to nie jest samokrytyka w tej chwili co do mojej osoby. W ogóle nie. Nie czuję. Ja wiem, ale oczywiście chodzi o to, że już żeśmy się zastanawiali się, że czy jesteśmy w stanie prowadzić tę firmę sami i sami ją rozwijać. I przyznam szczerze, że nie do końca byliśmy sami jako Gebhardt Stahl Polska, no bo mieliśmy pewne wzorce po stronie niemieckiej. I do pewnego etapu to wystarczało, nazwijmy, tak? No bo wybudowaliśmy, tak a propos, to co widziałeś, to jest ten efekt końcowy, tak? Myśmy do tego efektu końcowego doszli po 23 latach, a powiedzmy produkcyjnie no po 15. Więc ta droga była dość karkołomna, no ale efekt widziałeś. Natomiast jak do tego doszliśmy i czy już wtedy był Kaizen, tak jak mówię, nie był mi znany jako Kaizen jako taki, natomiast czerpając wzorce z Werla, z Niemiec, no, udało nam się wprowadzić podobne metody jak tam, no bo tam jest ta sama działalność jak nasza. Także było... Ale chodzi o to, że w Niemczech nie było wprowadzone Kaizen, rozumiem? Nie było. Pewny wzór, jak prowadzić te procesy, tak. żeby było wydajne, z jakością, dokładnie. realizacja i delivery, czyli lead time było w porządku, w taki sposób, rozumiem. Tak, bo myśmy się w krótkim czasie z firmy typowo handlowej stali produkcyjno-handlową. Tak? Zupełnie zmiana prowadzenia. Tak? Nie? W 2006 roku otworzyliśmy pierwszą halę o powierzchni 2400 m2. Pierwsza maszyna i pół roku później już druga. Więc to już było zupełnie co innego niż tylko towar przywieźć i go sprzedać. Tylko teraz trzeba było przywieźć materiał, wyprodukować, sprzedać i wszystko, co do tego należy. Tak? I zarządzać w ogóle procesami. Tak? Też dla naszych widzów powiem, że Sylwester powiedział, że pierwsza maszyna powstała, pierwsza hala, ale żeby też oni sobie wyobrazili, że to nie jest ta maszyna, która jest w ogóle mała, tak, że jest 4 m2 i tak, no to maszyny są bardzo, bardzo duże, no, mogą zajmować, nie wiem dokładnie ile metrów kwadratowych, ale są różne etapy, w których się tworzy ten cały proces z tymi profilami stalowymi. To też wiadomo, że kiedy mówimy o jedną halę, jedna maszyna, to mówimy o takiej wielkości, które czasami nie możemy sobie wyobrazić. Tak, no tak obrazowo powiem, że taka maszyna ma do 16 metrów długości, tak, i razem ze wszystkimi do około 4 metrów szerokości, więc ona zajmuje sporą powierzchnię, także to się nie da gdzieś tam na jakiejś małej hali zrobić. No a przede wszystkim produkty, które my mamy, są długości 6 metrów, więc coś takiego magazynować też jest potrzebna spora powierzchnia, tak? Także jedynie
od 2400 m2 zacząć, to już był taki skromny początek, który zresztą ten początek, potem już nastąpił dalszy rozwój i ta hala bardzo szybko stała się za mała. W 2017 roku żeśmy rozbudowali ją o kolejne 1600 metrów, jak gdyby wyciągnęli. No i to jakiś czas funkcjonowało, ale też niedługo, tak jak mówię 2017, teraz mamy 2024, tak? 5 lat starczyło, ledwie, ale to już z dużym wysiłkiem. No i potem trzeba było podjąć decyzję, co robić dalej, prawda? Jeżeli chcemy się dalej rozwijać, no to musimy zwiększyć ilość swoich produktów, musimy zwiększyć wolumen, maszyn, rozumiem. musimy wszystko zrobić, bo proszę sobie uzmysłowić, że my nie mamy dużej wartości dodanej, prawda? My kupujemy blachę, tniemy ją i mówiąc brutalnie wyginamy, tworząc pewne profile. Tniemy to na 6 metrów długości najczęściej lub 5 metrów i zawozimy do klienta. Brzmi lapidarnie, cóż to za proste sprawy, takie proste to one oczywiście nie są. Ale to wszystko, co się dzieje dookoła tego, to jest imponujące. Tak, to jest dość skomplikowana procedura, mimo że tak z zewnątrz patrząc to nie jest to nic wielkiego, natomiast tu jest wymagana duża precyzja, tak? Także jest rzeczywiście dużą sztuką właściwie te profile zrobić. My mamy oczywiście dużą konkurencję, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, ale nie są to proste sprawy. I teraz, żeby się dalej rozwijać, trzeba było podjąć decyzję, co robimy. I tu już nastąpiły pewne myśli, jak to organizacyjnie ogarnąć. Jeszcze powiem szczerze, nie myśleliśmy o Kaizenie jako takim, ale myśleliśmy o tym, że będzie nam bez wątpienia potrzebna fachowa dorada, jak to wszystko opanować. I o różnych rzeczach myśleliśmy, bo czerpanie wzorów niemieckich już powoli się kończy, bo my musimy jednak dopasować to wszystko do warunków polskich, tak? To nie da się tak 1 do 1. Ja już nie wspomnę o różnicy mentalności pracowników. W ogóle kultura to jest jeden. Kultura to jest jeden, ale a też potrzeby, tak, które mamy w danym momencie. Dokładnie. Kwestie techniczne są do opanowania. Różnica kosztów po jednej, jak i po drugiej stronie, więc to się zaczęło robić już coraz bardziej skomplikowanie. Również i dla mnie, przyznam szczerze, było co innego zarządzać firmą handlową, taką typowo, a już produkcyjno-handlową, która miała na pierwszym etapie 12 osób, tak, a potem już doszliśmy do 40. Także jest to spora różnica. Nie? To chciałem w takim razie zapytać, bo rozumiem, że Kaizen wtedy, nie jako Kaizen albo jako optymalizacja, jak możemy zarządzać naszymi ludźmi, procesami, ale jaka jest ten moment, w którym mówimy i jaka jest potrzeba do tego, tak? Gdzie mówimy, dobrze, potrzebujemy jakiegoś wsparcia, żeby to wszystko pchać do przodu. Znaczy, jaka jest ta potrzeba na samym początku? Ja mogę powiedzieć na własnym przykładzie, prawda? Jeżeli miałem 12 osób zatrudnionych w tej firmie, no to ja mogę każdego dnia z każdym z tych osób rozmawiać, mogę przewidzieć potrzeby tych osób, możemy sobie dopasować te metody zarządzania tymi osobami i tak dalej. Bo proszę pamiętać, że my nie mieliśmy przynajmniej na owe czasy rozbudowanego systemu zarządzania. Byłem praktycznie sam. Tak, drugi kolega z zarządu był w Niemczech. Chodziło o to, żebyśmy tylko właśnie tutaj sobie nawzajem te wszystkie rzeczy przekazywali. Natomiast tutaj już był ten moment, w którym mówimy, ok, jeżeli jeszcze parę osób do tego dojdzie kolejna maszyna, czy będzie potrzeba rozbudowania dalej firmy jako takiej, no to my musimy to już z innej strony spojrzeć na to i stwierdzić, ok, my musimy to mieć uporządkowane, no bo ja tak trochę jestem, no powiedzmy, tym trochę tak zwanym niemieckim systemem, że nie może być ani trochę na żadnym etapie, czy to na etapie sprzątania, czy na etapie jakiejś superprodukcji, powinno i musi być to uporządkowane, bo to no już jest początek sukcesu, prawda? No i wówczas już się zastanawiali, co zrobić, żeby sobie pomóc. Tak to na tym etapie wyglądało. No i teraz zachodzi bardzo ciekawa sytuacja,
bo jak mówię, na początku 12, potem już 20 osób, coraz więcej. No i potem zapada decyzja, żeby dalej się rozwijać, to musimy tą firmę rozbudować bardziej, tak? I tutaj o tyle Gepard Polska miała szczęście, że zmieniła się struktura właścicieli jako taka w grupie Gepard Stahl i podjęto po niedługich dyskusjach decyzję o kompleksowej rozbudowie firmy. To znaczy z jednej hali my mieliśmy dobudować jeszcze dwie, tak? I to by oznaczało, że robimy skok prawie w każdej dziedzinie działania firmy o 40 circa procent, tak? To dotyczy nie tylko powierzchni, bo ta była nawet dwukrotnie większa, powierzchni hal, ale zatrudnienie pracowników o 40% większe w ciągu krótkiego czasu. Do tego mieliśmy musieliśmy powołać nowe oddziały, jak na przykład dział logistyki, tak? Bo do niedawna to nie było sprzedawca zamówił ciężarówkę i to wywiózł, tak? Ale jeżeli już rozbudowujemy 40%, to znaczy robimy skok z 20 parę tysięcy ton docelowo na 35 tysięcy ton, to już jest wyzwanie bardzo duże. Do tego zapadła decyzja jak wspomnieliśmy o maszynach, to teraz już bardzo duża rozkrawarka tak zwana, która tnie coile 24-tonowe na taśmy dla nas. Na to powstała specjalna hala. Tutaj mieliśmy praktycznie żadne doświadczenia, jak tą maszynę obsługiwać. Czyli rozumiem, że pierwsza potrzeba z tego, co teraz mówimy, to jest, że trzeba rozbudować, tak? I mówimy, o ile osób mówimy w tym momencie w firmie ogólnie? W tej chwili pracuje 75 osób. Czyli 75 osób i mówimy, że jesteśmy w trakcie powiedzmy inwestycji, tak? Czyli zaczynamy rozbudować procesy, oddziały i tak dalej. I ta potrzeba zaczyna z tego, że chcemy uporządkować, chcemy trochę mieć procesy standaryzowane, chcemy mieć ten sam sposób zarządzania. Ja rozumiem, że ta potrzeba wychodzi z tego powiedzmy z tej inwestycji, ale też mówimy, że niekoniecznie Kaizen tylko wchodzi na momenty inwestycyjne, bo teraz ta inwestycja już jest, a idziemy dalej z tym, tak? Tak. Znaczy, dla mnie było jasne i nie tylko dla mnie, również i dla załogi, dla kierowników i również dla właścicieli, których udało się przekonać. No bo wiadomo, oni patrzą na koszta i tak długo, dopóki to dobrze funkcjonuje, to jest dobrze. Ale ja z kolei wyznaję zasadę, że jeżeli nawet coś dobrze funkcjonuje, to nie oznacza, że nie może funkcjonować lepiej. To już po pierwsze. Po drugie, była moja osobista ogromna odpowiedzialność nie tylko za wybudowanie tych hal, ale za ożywieniem tych hal, czyli wprowadzenie życia do tych hal, jak to nazywam, i nie tylko zainstalowanie maszyn, ale również przede wszystkim ludzi, którzy będą te maszyny obsługiwać, ze wszystkim, co do tego należy. To znaczy nie tylko ci, którzy będą produkować te profile, ale ci, którzy będą wszystko dookoła. Jak normalnie produkcyjna firma. Musi mieć magazynierów, tak, musi mieć środki transportu, one muszą być odpowiednio uregulowane, muszą mieć księgowość też już rozbudowaną, tak, no bo te skromne pieniądze na początku to tam policzyła jedna księgowa, a teraz już procesy księgowania są takie, że muszą być 4, więc to wszystko trzeba było opanować. Każdy musi mieć swój zakres obowiązków. I teraz pytanie jaki, kto pod kim, jak pracuje i tak dalej. Więc przy tym dużym skoku było absolutnie konieczne wręcz. To już nie było kwestia czy, tylko jak i kto, prawda? To jest to podstawowe pytanie, które natychmiast i w szybkim tempie musiałaby podjęta być decyzja, no i wdrożenie jak najszybsze. To w takim przypadku, Sylwester, skoczę tylko do tego pytania, które myślę, że idzie dopiero teraz. Co robiło tak, że wtedy wiceprezes firmy zdecydował się o Kaizen jako metoda opanowania nad tym wszystkim, a nie inne metodologie albo inne Powiem tak, elementy. że na szczęście dla mnie osobiście, ale i dla firmy, i teraz dla właścicieli, wszystkich, co mają z Gepard Stahl do czynienia, było świetne, że dowiedzieliśmy się, że Kaizen istnieje, w jakiej formie działa,
Tutaj przyznaję bardzo, że wysłanie naszej Agnieszki Cekiera do Warszawy, która brała udział w takich właśnie już spotkaniach w tym temacie, zdążyła zapoznać się z ideą Kaizen i nam te informacje przekazała. I potem żeśmy zastanawiali się nad jedną rzeczą. W jakim kierunku chcemy iść? Czy chcemy iść w kierunku powołania typowo konsultingowej firmy, która przyjedzie, ja oczywiście szanuję te firmy i nie chciałbym tutaj negatywnie się wyrażać o konsultingowych firmach, no ale powiedzmy, że przyjadą na 5 dni, 10 dni, czy nawet 15 dni i powiedzą nam, co mają robić, być może napiszą jakąś książkę na 80 stron i nas z tym zostawią. Oczywiście jest to wszystko ok, proszę bardzo, wprowadzajcie te procesy, któreśmy wam napisali, ale potem i tak jesteśmy my odpowiedzialni za to. I pytanie było, czy to jest to, o co nam chodzi. Ja jestem zawsze zwolennikiem małych kroków do dużych sukcesów. Tak? I wówczas ta idea Kaizen przypadła nam, no nie to, że do gustu, to by było źle powiedziane, ale dawała nam jak gdyby w moim odczuciu, nie tylko moim, więcej tej pewności, że jak my to zaczniemy i wejdziemy w to nasz efekt końcowy, albo przynajmniej na jakimś tam etapie, będzie przynajmniej zbliżony do tych, które my sobie wyobrażaliśmy. I tutaj, co mnie najbardziej przekonało w idei Kaizen, że my nie robimy rewolucji, tak? Bo dalej wrócę do tego, że musieliśmy opanować skok 40% i byłoby katastrofalną rzeczą, gdyby wkradł nam się chaos. No. To było katastrofalnie. To trzeba było, na to się trzeba było przygotować, żeby w ogóle temu podołać i potem kontynuować tą pracę, która oczywiście na początku nie będzie 100% działała, ale żeby w jak najkrótszym czasie te procedury zostały odpowiednio tak wprowadzone, żeby to funkcjonowało, przynajmniej w stopniu takim, na jakim danym etapie jest możliwe. Krok po kroku, nie? Krok po kroku. Bo w sumie Kaizen to zawsze mówimy, że chodzi o krok po kroku, codziennie, wszędzie, przez każdego udoskonalić organizację. To jest to, co sobie powiedziałeś. Jesteśmy fanami małych kroków. Dokładnie. Do tego wielkiego sukcesu. Tak, dokładnie tak. Myślę, że należy do cierpliwych ludzi. Tak, to prawda. Zgadzam się. Okej. I tutaj właśnie zdawałem sobie sprawę, że dużo lepiej jest, znaczy jest to w zasadzie optymalnym wyjściem dla nas. Każdego dnia ten mały krok dokonać w kierunku naszego celu, niż tworzyć jakieś działania rewolucyjne, dlatego że przy tych strukturach, które już były, no mogłoby to się okazać, skutek mógłby być wręcz odwrotny, prawda? No bo to w krótkim czasie musimy pewne rzeczy narzucać. Niektórzy pracownicy mogą zdążyć z tym, inni nie. Jeżeli nie, no to będą stawiali jakiś taki opór, może nawet nie... I też powiem, że czasami, kiedy robimy rewolucję, nie mamy czasu, żeby pracownicy się przyzwyczaili do nowych procesów, do nowych nawyków i ten opór na zmiany, które przy Kaizenie też istnieje, to jest dużo większe. Tak? Bardzo mi się podoba to zdanie, że Kaizen to nie rewolucja, to jest ewolucja, tak? Ewolucja, żeby tak, codziennie ewoluować dalej nasze procesy, żeby ukierunkować ich do naszego targetu. To Sylwester, w takim kierunku, które rozmawiamy teraz, chciałem zapytać, trochę z perspektywy teraz, tak? Bo wprowadzenie Kaizena już było kilka lat temu, rozpoczęcie działań, ale teraz z perspektywy osoby zarządzającej w firmie, jeżeli teraz wyobrażamy sobie, że mamy na drugą stronę kamery inne osoby w tym samym miejscu, tak? CEO, prezes, wiceprezes firmy. Dlaczego warto wprowadzić Kaizen w firmie? Co nam da ze strony tych profilów? No, przede wszystkim muszę zaznaczyć, że jeżeli już wchodzimy, to przynajmniej my tak to oceniamy, i kontynuujemy współpracę z Kaizen, czy wprowadzamy metody Kaizen, to musimy to robić. Tak? My nie możemy sobie zrobić przerwy i zobaczyć, co będzie dalej, co i jak funkcjonuje. My musimy rzeczywiście, tak jak sama nazwa mówi, codziennie mały krok zrobić. O tym trzeba pamiętać. Bez tego nie widzę sukcesu.
Natomiast co z perspektywy czasu, co dał nam Kaizen? No przede wszystkim na samym początku uspokoił nas, że mamy sposób na to, jak będziemy działać, tak? Więc to już jest też duża wiedza. Taka metodologia, tak? Tak. Wiemy już, że jesteśmy tu organizacyjnie w dobrych rękach i wspólnie, muszę przyznać tutaj, znakomitymi osobami z Kaizen, które nas prowadziły przez to wdrożenie, to czuliśmy się w dobrych rękach, tak? Ale pamiętając zawsze o tym, że nie jest to łatwa historia, dlatego że to też musi być nam jasne i zwracam się tutaj do Państwa z taką uwagą, że jak się pojawia coś nowego, tak? A Kaizen jest czymś nowym w danym momencie, no to jedni są hurra optymistami, o, mamy coś nowego, ja wchodzę w to, interesuję się tym i usiłuję wprowadzić najszybciej, jak jest możliwe. Jest pewna grupa, która stwierdzi, no może, ale nie do końca wiem, no dobra, jestem, a inni powiedzą, nie, przecież to funkcjonowało do tej pory jakoś, a jeżeli coś funkcjonuje, no firma nie ma strat, ma zyski, zarabiamy, żyjemy, po co coś zmieniać, prawda? Coś, co już funkcjonuje. I teraz jest niezwykle trudną sztuką z tych grup poszczególnych i z tych różnych nastawień ludzkich i myśli, jakie są za tym, stworzyć jedną grupę, która idzie w jednym kierunku. I tu właśnie było też z perspektywy czasu dla nas decydujące, że Kaizen daje nam szansę, może nie w 100%, ale w dużym procencie, żeby do tych hurra optymistów dołączyli ci lekko sceptyczni i na samym końcu, no bo to muszą się przekonać, a przynajmniej powinni, ci sceptycy, którzy twierdzą, że nie należy zmieniać niczego, co dobrze funkcjonuje. No i jeżeli na samym końcu zostanie jakaś niewielka grupka ludzi zależnych, którzy dalej nie do końca są przekonani, to gwarantuję wszystkim z Państwa, że również ci dołączą do tych, którzy już wykonują te czynności zgodnie z metodologią Kaizen i w ten sposób mamy pełny obraz. I powiem z perspektywy czasu, że po pierwsze, no trudno powiedzieć, że my już jesteśmy już na etapie końcowym. Oczywiście nie, no bo jak Kaizen mówi, końca nie ma. Nie ma końca. Nie ma końca, oczywiście, że nie ma. No bo zawsze można być dobrym, bardzo dobrym, ale zawsze można być jeszcze lepszym. I też, że warunki się zmieniają. To, Oczywiście. co mamy dzisiaj, jutro w ogóle jest inaczej i musimy się dopasować do nowych wyzwań. Tak, jak najbardziej. No, proszę Państwa, rok 2022, no znakomity rok rozwoju, prawda? Mamy halę, mamy maszyny, mamy ludzi, prowadzamy Kaizen, idzie nam coraz lepiej, super rok, ale cóż, zmieniły się warunki 2023 diametralnie, nie będziemy rozmawiali teraz o polityce, ale wiemy, że to miało też wpływ, wiemy co się dzieje z gospodarkami, zarówno na zachodzie, jak tutaj na wschodzie Europy. I już są inne warunki pracy, prawda? Dokładnie. Z sytuacji, kiedy klienci nam spod ręki biorą towar, zmieniło się tak, że to my musimy do nich i to bardzo mocno wychodzić naprzeciw i zaspokajać ich dość wygórowane wymagania, prawda? Więc trzeba być na te wszystkie zmiany przygotowanym, trzeba być i tutaj również widzę sporą zasługę, jeśli tak mogę to powiedzieć, Kaizen, bo no przede wszystkim nam zresztą też się kojarzyło i kojarzy dalej na początku to, że Kaizen nam pomoże uporządkować produkcję, prawda? Od początku do końca, ale my widzimy to szerzej, bo jak mają pracować nasi handlowcy? Raz w takich sytuacjach. To jest niezwykle skomplikowana sprawa, wypracować sobie metody sprzedaży, prawda? Jak dotrzeć do klienta? Jak przede wszystkim dotrzeć najpierw do tego własnego pracownika, żeby on sobie metodą Kaizena również wypracował system pracy, prawda? Standardy pracy, co prawda? robić, jak robić. Żeby on widział, że jest różnica, że on wsiada do samochodu, jedzie z tym profilem jak taki komiwojażer, prawda? Objechał, no i albo coś sprzedał, albo i nie, wrócił, poszedł do domu. Nie, nam chodzi o to, żeby on miał plan i go systematycznie wdrażał. Jak mówiliśmy, nie rewolucyjnie, tylko tak ewolucyjnie,
tak, żeby się skupił nad tym, co chce osiągnąć, żeby wiedział, do kogo ma dotrzeć, jak ma dotrzeć, jakimi metodami. I również... Czyli przede wszystkim rozumiem, Sylwester, że te plusy wprowadzenia Kaizen było patrząc na ludzi, czyli Tak. ta podstawa ludzka, tak, żeby pomóc pracownikom, liderom, menedżerom, jak zarządzać produkcją, jak udoskonalić swoje procesy, jak kontrolować jakość swoich procesów, czyli żeby im dać podstawy do pracy. Co robić, w jaki sposób, jak reagować na pewne problemy, takie rzeczy, rozumiem. Tak, dokładnie tak jak mówisz, bo oczywiście jest świetnie posiadać nowoczesne maszyny na absolutnie najlepszym standardzie, czy świetne hale, pomieszczenia biurowe, to jest wszystko super. Bez tego się w dzisiejszych czasach nie da, ale pamiętajmy zawsze o tym, że najważniejszą częścią firmy dobrze prosperującą są ludzie, jest załoga. My im poprzez inwestycje stwarzamy warunki pracy, ale to oni są najważniejsi i największą sztuką jest właśnie zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. I jeżeli to robi się dobrze, to jest większa gwarancja na sukces. Mhm. I tu właśnie łączymy to już bezpośrednio z Kaizenem. Z Kaizen, gdzie to Kaizen wspiera nas właśnie przy tym prawidłowym zarządzaniu i prawidłowym stosunku ludzi do wykonywanej pracy przez siebie, tak? I to jest niezwykle ważne, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli dany pracownik będzie miał usystematyzowaną tą pracę, najlepiej jak w danym momencie może, tak? Ja podam banalne przykłady, tak jak u nas. To się wydawać może niektórym śmieszne, ale jeżeli on naprawdę ten klucz odłoży na to samo miejsce, bo się nauczył poprzez kolejne etapy wdrażania, to on niektóre czynności wykonuje w ciemno i jemu jest łatwiej, prawda? On się nie denerwuje, że nie znajdzie tego klucza, w związku z tym będzie dłużej trwała przebudowa maszyny. Potem ilość wyprodukowanego profila będzie mniejsza, prawda? Więc to nie tworzy dobrego klimatu. A na samym końcu klient cierpi z tego, tak? To oczywiście. Albo nie dostarczy to na czas, albo ma problem jakościowy, albo dostanie coś, co nie zamówił. Dokładnie inne tak. referencje. Tak. To Sylwester, w tym kierunku chciałem wchodzić do kolejnego tematu, które jest związane z tym, co teraz rozmawiamy, który jest ten projekt Kaizen, tak? Czyli, bo teraz mówimy, że był wprowadzony i była metodologia wdrożona w firmie, ale też dla naszych widzów jako historia, co się stało. Czy możesz nas trochę opowiadać, jak przebiegło to wdrożenie Kaizen? Co było zrobione, jakie warsztaty było wtedy wprowadzone, żeby trochę, jak mówię, widzowie zrozumieli też cała droga Kaizena w Gebhardt. Tak, no początki, powiedziałbym, były dość typowe. No, przyjechali przedstawiciele Kaizen do nas, no i wiadomo, nie znali nas, tak? No myśmy sobie tam opowiadali na pewnym etapie, co i jak robimy, natomiast przyjechali do nas i musieli nas poznać. I tutaj powiem, te początki były bardzo dobre, bo to było, wyczuwało się tą dobrą atmosferę. Nie mieliśmy wrażenia, że przyjechały osoby, które wszystko wiedzą i za chwilę nam to przekażą i my tutaj musimy to przejąć, no bo oni nam tak powiedzieli. Nie. To było tak, że przyjechali i stanęli koło maszyny i obserwowali. I rozmawiali z ludźmi. Ale co jest ważne, to nie przeszkadzali im w pracy, prawda? No i oczywiście my jako zarząd i kierownicy i tak dalej też udzielali jak najwięcej informacji, bo zależało nam na tym, żeby Kaizen u nas, znaczy przedstawiciele posiadali jak najwięcej wiedzy o naszej działalności.
I tutaj przyznam szczerze, jest istotne, ja bym się zwrócił do Państwa, że no, nie można opowiadać tylko o tych rzeczach, które są fajne, które funkcjonują. Trzeba opowiadać tak, jak jest. Nie można nam zrobić tego błędu i uważać, że przecież my jesteśmy dobrzy, super fajnie, może chcemy być lepszy, ale my robimy wszystko dobrze. Nie, nieprawda. Nie robimy wszystkiego dobrze i musimy również opowiadać o tym, czy deklarować to, co nam się nie tyle nie podoba, ale co nie funkcjonuje według nas jeszcze dobrze i dopiero mając ten pełny przegląd sytuacji, możemy się spodziewać, że Kaizen nam pomoże. Inaczej oczywiście nie ma to sensu, prawda? Dlatego, że musimy wprowadzać codziennie te nowe procedury w działaniu firmy małymi krokami, ale również przede wszystkim w tych miejscach się angażować bardziej, gdzie to nie funkcjonuje jeszcze optymalnie lub tam, gdzie funkcjonuje nie do końca dobrze. Wiadomo, podam przykład. Jesteśmy firmą produkcyjną, mamy produkty i one są dobre, bardzo dobre, klient jest zadowolony, ale byłoby nieprawdą, gdybym powiedział, że my robimy wszystko świetnie. Są też reklamacje. Jeżeli ktoś powie, że on nie ma reklamacji, mimo że produkuje, to nie do końca bym mu wierzył, prawda? Obojętnie, czy to będzie producent butów, czy takich profili jak my, czy innych części. Tak, samochody świetne, jeżdżące po ulicach też posiadają pewne reklamacje, o czym doskonale wiemy. I teraz jest pytanie tylko, żeby tych reklamacji było jak najmniej. Jednym z priorytetów, któreśmy sobie wzięli, to likwidacja czy zlikwidowanie reklamacji lub zmniejszenie ich do poziomu jak najniższego możliwego przy naszych ilościach wyprodukowanych tych. I tutaj skupiono się na tym właśnie i od początku do końca. Nie zaczęło się od szukania winnych i nazwiskiem takim czy innym operowane, żeby jego ukarać za ewentualnie wykonane reklamacje, tylko procedury, które spowodują, że automatycznie tych reklamacji będzie mniej. I tu była wielka rola właśnie Kaizen, żeby przyjrzeć się, dlaczego te reklamacje są, tak? No i u nas to są z reguły dwutorowe. Jedna to jest zwykła pomyłka magazyniera, który zawozi do klienta nie to, co trzeba, albo za dużo, albo za mało, a druga strona tego medalu jest taka, że produkujemy, no i albo poprzez zbieg okoliczności różnych, technicznych, ten produkt wychodzi wadliwy, lub poprzez nieuwagę pracownika, czy też za mała i niedokładna kontrola końcowa produktu. I tu było niezwykle istotne absolutnie zagłębić się w ten temat, ja podaję to dalej jako przykład, żeby od początku do końca te wszystkie procedury przejrzeć i zobaczyć, gdzie są słabe punkty, które powodują, że w efekcie końcowym mamy wadliwy produkt. Czyli na początku rozumiem, Sylwester, że było ten etap przygotowania, jak powiedziałeś. Później chodziliśmy przez analizę. Tak. Rozumiem, że robiliście diagnoza, value stream analysis w firmie, a jeden z tych projektów, które powiadasz, te ilość reklamacji, tak. Ci wady jakościowe, to pamiętasz jakby to było wprowadzone narzędziowo, to było zrobione jako 8D, Kobetsu Kaizen, w jaki sposób to było wprowadzone? Kobetsu Kaizen, tak. Czyli Kobetsu było jako metoda wprowadzania. I ja powiem już, mimo że przed 2 laty zaczęliśmy wprowadzanie Kaizen. Tylko proszę pamiętać, że ja mówię o tych reklamacjach nie, bo to brzmi w tej chwili tak, że mówimy dużo o reklamacjach, byśmy ich niesamowicie dużo mieli. Nie, tylko pamiętajmy o tym, że chociaż jedna reklamacja już jest reklamacją, tak? Już jest problemem. Tak? Więc pamiętajmy o tym. Więc to jest jeden z przykładów właśnie, jak Kaizen pomógł nam zredukować reklamacje o ponad połowę w relatywnie krótkim czasie, prawda? I pomógł nam po pierwsze poprzez wprowadzanie tych nowych procedur organizacyjnych na etapie produkcji, czyli w ogóle już na etapie zakupu materiału do produktu końcowego. Tak? To jest jedna sprawa jako taka, bo jeżeli ten pracownik będzie spokojny, będzie wiedział, co ma robić, będzie miał powtarzalne etapy,
to już samo to powoduje, że tych reklamacji jest mniej. To jest jedna rzecz. Druga, wprowadzamy dodatkowe elementy kontroli, prawda? Co trzeba było zrobić, żeby kontrola była i na już jakimś etapie wczesnym to wykryła. Tak? Ja dalej zwracam uwagę, że mówimy o przykładzie, jak nam Kaizen pomógł właśnie pewne rzeczy wyprowadzić, mówiąc kolokwialnie, na prostą. To teraz pytanie z drugiej strony, bo to są przykłady projektu, jednego projektu, które robiliśmy, żeby zmniejszyć poziom reklamacji. Ale jak teraz idziemy dalej, tak? Czyli jak teraz zatrzymujemy to wprowadzenie Kaizen w tym momencie? Jakie są te elementy, które nam pozwalają, żeby ludzie pracowali? Bo mówię szczerze, niesamowite było, kiedy byłem ostatnio na zakładzie i nawet różne osoby z produkcji nam powiedzieli, że kiedy Kaizen było wprowadzone, to dla nich było już nawet za późno, że powinno być wcześniej. Tak? To nawet było niesamowita odpowiedź. Ale jak te osoby teraz idą dalej z metodologią do przodu? Tak, no bo jak to w życiu, jeżeli coś funkcjonuje jak funkcjonuje, a potem funkcjonuje dużo lepiej, no to każdy mówi, no szkoda, że tak nie funkcjonowało od razu albo od początku i tak dalej. Ja chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz, żeby też naszym widzom to wskazać. Myśmy rzeczywiście byli zmuszeni poprzez ten skok taki 40% zrobić coś w tym temacie konkretnego i tu tam nam Kaizen bardzo dużo pomógł, pomaga nadal, ale to nie interpretowałbym tego tak, że tylko w takich sytuacjach należy myśleć o Kaizen. To byłoby nie do końca prawidłowe, dlatego że ktoś może powiedzieć, okej, no ja Kaizena w takim razie nie potrzebuję, bo ja takich skoków nie mam, ja sobie rok co roku się rozwijam, tyle na ile mogę i w związku z tym rozwojem ja to mam czas opanować sam, tak? I Kaizen nie jest mi potrzebny. Jest to mylące, dlatego że owszem, ten skok mamy i żeśmy go opanowali wspólnie, ale życie toczy się dalej. Tak? I zawsze będę wyznawał tą taką sprawę, że jeżeli już nam dobrze idzie, jesteśmy dobrzy, zawsze możemy być lepsi. I my poprzez Kaizen też mamy tą świadomość, że te wszystkie procedury, które żeśmy zmienili, wprowadzili, one są bardzo dobre, ale z pewnością nie są jeszcze 100% optymalne. Zawsze można trochę lepiej, tak? Znowu podam przykład, żebyśmy się rozumieli, o co chodzi. Jeżeli my mamy przebudowę maszyny z jednego profila na drugi, tak? Bo to jest metoda rolkowa, jest tam 24 stacje, trzeba te rolki pozmieniać na każdej stacji, żeby móc produkować inny profil. Jeżeli ta przebudowa trwała kiedyś 2,5 godziny, daję przykład, tak? I teraz metodologią Kaizena udało nam się to zredukować do godziny i 40 minut, tak? To już jest spory sukces. To jest bardzo dobry sukces, dlatego że redukcja czasu przebudowy maszyn, no to jest żywy pieniądz, który się traci. Maszyna jest ona nie produkuje, tak? Stoi. Maszynogodzina biegnie oczywiście, Dokładnie. A profili nie ma. I teraz mówimy, dobrze, to żeśmy zrobili bardzo duży postęp, ale naszym celem musi być jeszcze przyjrzenie się i zrobienie wszystkiego, co jest możliwe, żeby to jeszcze skrócić, prawda? Oczywiście nie wyeliminujemy w ogóle, no bo maszyna musi być przebudowana i nie ma cudów, że my zredukujemy z 2,5 godzin do pół godziny. To by z kolei wymagało być może jakichś dużych nakładów inwestycyjnych, maszyny, które robiłyby przebudowę. Więc to nie idźmy za daleko, ale musimy myśleć cały czas, gdzie jeszcze mamy możliwości poprawy tych elementów tej przebudowy, żeby ją skrócić do minimum, jakie musi być. I tutaj apeluję... Pamiętam tylko, że ostatnio, kiedy byliśmy i rozmawialiśmy, wtedy Kasia, która też stąd
rozmawialiśmy trochę o jak moglibyśmy przebudować tą maszynę. Jeśli widziała możliwości dalej, Kasia też zajmuje linem w firmie i ona widziała możliwości dalej, jak teraz mówisz, nie? Że tak, elementy inwestycyjne muszą być, jeżeli chcemy do pewnych poziomów, ale jeszcze możemy małymi krokami ten czas zredukować jeszcze dalej, nie? Tak, tak jak mówisz, małymi krokami. Jakieś kwestie małej rewolucji byłoby tu błędne, prawda? Musimy krok po kroku się zastanawiać i wprowadzać te metody, które nam tą sytuację jeszcze polepszą, mimo że ona już jest zupełnie przyzwoita i dobra. I powiem tutaj jedną rzecz, że to jest bardziej widoczne przez pracowników, przez ludzi. Jeżeli my powoli tę metodę wprowadzamy, oni nadążają z tym wszystkim, przekonują się, mają czas na przemyślenie, oswojenie się z czymś nowym, stwierdzić, że to jest całkiem dobre najpierw, a potem to jest zupełnie dobre i wówczas jak się już kolejne wprowadza, no to on już jest bardziej przekonany, jest bardziej otwarty na to wprowadzenie. I to, co powiedzieliśmy niedawno, że właśnie z tej grupy tych hurra optymistów przechodzimy bardziej do tych, którzy zmieniają lekko to się przesuwa, nie? To przesuwa się, tak. I to jest jeden z największych sukcesów Kaizena. To tutaj, Sylwester, też powiem, że kiedy ostatnio byłem, widziałem trochę to co mówisz, czyli jak opanowaliśmy ten moment, w którym roznęliśmy, ale już widziałem, jak te rutyny, które zostały, są jakby rozwinięte, no te na przykład spotkanie operacyjne, albo ten sposób myślenia przy problemach, kiedy się pojawi problem, co robimy strukturalnie podejście do rozwiązywania problemów. I to jest to, co mi zaskoczył pozytywnie, że tak, robiliśmy w pewnym momencie wdrożenie różnych projektów na podstawie potrzeby, bo było, jak mówiliśmy, inwestycja albo zwiększenie wolumenów i tak dalej, ale teraz osoby, które pracowali nad tym, zbudowali jakby te podstawy tego modelu, te rutyny wprowadzania różnych metodologii tego, które robią, że te ludzie, które pracownicy żyją Kaizenem, tak, na co dzień. I to jest ten element, który też bardzo wyróżnia z tego, że nie mamy ten moment inwestycyjny, w tym momencie już nie ma, ale jednak musimy się rozwijać dalej, nie? Tak, jak najbardziej. Właśnie to jest takich przykładów, można by tutaj naprawdę dużo podać. To, o czym mówisz, że przedtem spotykali się w różnych miejscach, w różnych grupach i nie było to tak ujednolicone. Teraz wiemy, że w poniedziałek o 10 jest zebranie produkcyjne, prawda? Mamy tablicę z podanymi aktualnymi stanami na maszynach, jaka osoba gdzie pracuje. Ta osoba przychodzi i od razu wie, gdzie ma iść i co będzie robić, prawda? Bo jak reagować na pewne problemy, które wczoraj były. Dokładnie tak, tam gdzieś jest notatka. Oczywiście idziemy dalej z Kaizenem, bo co? Wprowadzamy zarządzanie firmą już bardziej, znaczy produkcją. Wykorzystujemy nowoczesne środki techniczne. To też nie da się od razu zrobić, raz, że to jest drogo, tutaj spory nakład finansowy jest, i drugi, to też znowu trzeba odpowiednio wprowadzić. Trzeba przekonać osobę, która do tej pory wypełniała formularz produkcyjny, zapisała, co robiła, jakie były sprawy w trakcie, czy coś się uszkodziło, czy też wszystko przebiegało zgodnie z planem i ile wyprodukował, to on wszystko musiał pisać ręcznie. Tak? I teraz wprowadzamy kolejny etap, gdzie przyjdzie do maszyny, zamelduje się tylko swoim PIN-em i maszyna już mu wszystko powie co i jak i on tylko będzie wykonywał te czynności, które normalnie na co dzień wykonuje. Tak? I to jest właśnie kolejny etap, żeby go przekonać, że to ułatwi jemu pracę, a nie utrudni, tak? On jest przerażony, że będzie musiał się nie wiadomo czego uczyć, relatywnie szybko to opanuje, to jest dość proste, ale to musi funkcjonować. I żeby to funkcjonowało, musimy sami konsekwentnie do tego dążyć. Nie? No to Sylwester, jesteśmy już na ostatnim etapie, już musimy kończyć niestety, bo wiem, że moglibyśmy tu dać przykłady szkoda, różne. Przyznam szczerze, że szkoda, tak. Ale jeszcze przed końcem chciałem zapytać to, co zapytam do każdego
naszych gości, które tu są, żeby nam opowiadać jakąś anegdotę, historię, która się stało związana z Kaizenem, tak? Przy wprowadzeniu Kaizena, jako metodologia, która była wprowadzona w firmie, jako osobiste na przykład historie, która się wydarzyła w życiu prywatnym związane z Kaizenem. Coś, które na przykład robiło, że Kaizen jest teraz w życiu Sylwestra Nierewińskiego. To znaczy, zacznę od tego, to co mówisz, że w życiu prywatnym, to powiem Państwu, że rzeczywiście, no oczywiście przychodzimy do pracy, pracujemy, kończymy pracę i idziemy do domu. Ale jeżeli w czasie tej pracy właśnie mówimy o takich rzeczach właśnie jak Kaizen, co daje nam Kaizen, to, no to potem człowiek automatycznie w domu tak sobie myśli, no to może ja bym sobie u siebie w domu też coś uporządkował metodą Kaizena, tak? Począwszy od zrobienia gdzieś tam porządku i potem co robić, żeby go utrzymać, prawda? To oczywiście jako taki przykład, jak można również i w życiu prywatnym Kaizena wykorzystać, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że początki są zawsze trudne. I co było trudne tutaj na początku? No oczywiście sam wyraz Kaizen mało komuś się z czymś kojarzył z naszych pracowników. No i przyznam, że te nazewnictwa japońskie no też powodowały takie ja tego nie znam, muszę się do tego najpierw jakoś odpowiednio przygotować i przyswoić sobie to wszystko, co to oznacza. Ale już na etapie, kiedy Maciej Pietrula postawił taką wielką tablicę i zaczął przyklejać te słynne karteczki w różnych kolorach. A czerwone, zielone, czerwone, tak? zielone, żółte, no. tak, czerwone, zielone, żółte. No to było wspaniałym takim momentem, jak można było obserwować tych, którzy od razu do tego podeszli, gdzie tu co jest napisane, do tych, którzy, o Boże, co to jest, i do takich, no co my tu uprawiamy, jakieś karteczki przywieszamy i mówimy o jakichś kolorach. I powiem Państwu, że najważniejsze, co było właśnie po paru miesiącach, to, jak serio traktowano prawie przez wszystkich tą słynną kolorowankę na tych tablicach. Nie? Oczywiście to jest spora zasługa, to bezsprzecznie Macieja Pietruli, który wykazał niezwykłą dozę cierpliwości, tłumacząc każdemu z osobna właśnie, po co te karteczki są, tak? Także to jest bardzo fajne, że mówimy w dobie sztucznej inteligencji, rozwoju elektroniki i wielkich innych spraw i nagle stajemy przed tablicą z kolorowymi kartkami i się okazuje, że i w dzisiejszych czasach tak dynamicznych właśnie tak proste metody jak przyklejona kartka w odpowiednim kolorze z odpowiednim napisem na tablicy dużej może mieć wpływ. Jak mówimy, ewolucja, nie rewolucja, tak? Tak, dokładnie tak. Dokładnie Przede tak. wszystkim dziękuję bardzo Sylwester za dzisiejszy podcast. Bardzo ciekawy odcinek i bardzo ciekawe historie. My już musimy kończyć dzisiaj z tym odcinkiem. Oczywiście wkrótce będziemy mieli kolejne i zapraszam do obejrzenia i do śledzenia w naszych socialach, ale teraz chciałem jak zawsze prosić naszego gościa, żeby pożegnał nasz podcast. Sylwester, tu masz kamerę do naszych widzów, to ja już się pożegnam i zostawiam Sylwester. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie, cieszę się niezmiernie. No żałuję trochę, że tak krótko, ale cóż, wiadomo jak to jest. Ja powiem na zakończenie tak, że pamiętajmy o tym, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. O tym zawsze pamiętać trzeba i w tym wszystkim jest niezwykle istotne to, że nigdy nie mamy lub rzadko w życiu 100% gwarancji. Kaizen nie da nam też 100% gwarancji na sukces w jakimś tam czasie. Ale jedno, co nam Kaizen na pewno da, jeżeli będziemy go systematycznie wprowadzać, da nam tę szansę na poprawę, może nie w 100%, może 95%, ale mamy gwarancję sukcesu. A jakiego sukcesu? To już od nas zależy. Dziękuję Państwu za uwagę.
Do widzenia.